Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę inny film. Plan X kolejny, który pojawił się w naszej głowie, myślę, że z 2-3 tygodnie temu. Już nabiera kształtu, jak widzicie. Czyli mamy tutaj taką lekką rozbudowę, że tak powiem, warsztatu. I rzuciliśmy się z tym w wir pracy, ponieważ pogoda oczywiście jest z jednej strony fajna, z drugiej strony ta susza jest niesamowita u nas. Nie wiem jak u Was. Wielkopolska po prostu jest Saharą w tym momencie, więc czekamy na deszcz, ale też cieszę się, że oczywiście słońce świeci i możemy teraz to szybko poskładać. Generalnie dzisiejszy film o materiale, bo nie będę Wam tutaj opowiadał, to jest taka typowo szkieletówka, więc mamy ściany w szkielecie, w które będzie włożona wełna, mamy krokwie, pomiędzy które też będzie włożona wełna, czyli generalnie taka, mówię, totalnie jakby podstawowa wersja szkieletu, ponieważ to będzie tylko część jakby taka magazynowa tutaj do naszego warsztatu. A chciałem Wam tylko powiedzieć o materiale, z którego korzystam, bo to jest... Teoretycznie temat był omówiony, więc tutaj na pewno pojawi się link do materiału, który nagrywaliśmy kilka lat temu w JAW Polska, ale pod Poznaniem, bo teraz tych siedzib oni mają sporo. No i generalnie KVH, tak? Czyli drewno konstrukcyjne, strugane, czterostronnie, fazowane. Jest ono suche. Kupuje się takie belki 13-metrowe i tutaj myślę, że też od razu zrobię jakąś tam przebitkę, zobaczycie jak się taki materiał obrabia. Można oczywiście obrabiać to ręcznie, ja tutaj też jakieś tam testowe rzeczy zrobiłem, a później wrzuciliśmy to już więźbę wrzuciliśmy w Hundegera, czyli takie duże centrum ciesielskie i praktycznie te 20 parę krokwi zrobione były migiem, może tak. Jakie przekroje? Tutaj korzystam oczywiście z tego, co mamy gdzieś tutaj pod ręką, czyli nie ściągałem jakichś specjalnych przekroi. 120 na 65. Przydałaby się 140 zdecydowanie, bo to mam użyte na legary, czyli to, co jest w podłodze, i mam to również użyte jako krokwie. Wiem, że mogło być to troszkę wyższe, ale jak sami później zobaczycie, będzie to podparte w środku, ponieważ tutaj krokwie wyszły naprawdę sporej długości, więc podeprzemy to na środku. Środek plus minus to będzie właśnie to miejsce, czyli to będzie jakby przełożone na zewnątrz. Zobaczycie później, jak to będzie rosło. Czyli 120 na 65 góra i dół. Pojawił się w moich rękach jeszcze drugi przekrój, czyli tutaj miałem 190 na 45. Domyślacie się, gdzie to jest użyte? Kto się domyśla? Ręka w górę. Ściana, czyli setka w ścianę. No tutaj po rozcięciu tego na pół wyszło 95 mm. Powinno być 100, ale 95, no wiecie, jest do przeżycia. Wełna będzie tutaj setka włożona, więc jakiś tam mikrościsk powiedzmy, ale jest to również robione tak, żebyśmy mieli tutaj takie dylatacje, więc zobaczycie później, jak to jest porobione, czyli będzie membrana na zewnątrz, później takie łaty i dopiero boazeria, więc jakby zostawiamy tą pustkę pod elewacją i pod ścianą wewnętrzną. Czy coś jeszcze mogę dodać tutaj na razie? Etap, który widzicie teraz, czyli mamy zrobioną całą podłogę, legarowanie. Na kostkach, nie jest to związane z gruntem, na kostkach i to jest zrobione. Ściana najdłuższa jest zrobiona, nie ma tutaj tej frontowej i końcowej i mamy prawie że zrobioną więźbę
Mówię dlatego prawie, ponieważ dojdą jeszcze takie poprzeczki na samym środku. Namijane robicie takie poprzeczki, żeby móc, powiedzmy, że to jest legar, w ten sposób poprzeczka i namijane, żeby można było to wszystko poskręcać. Usztywniacie krokwie, żeby one się gdzieś nie kręciły. No, przy takiej długości ciężko o taki super, wiecie, idealnie prosty materiał, więc to się potrafi skręcać. I co jeszcze? I później dopiero zaczniemy kombinować z przekładaniem tej ściany na zewnątrz. No zobaczycie. Więc teraz zapraszam Was na sekundę do Hundegera. Zobaczycie, jak się to obrabia. Tutaj również, co jeszcze robiłem? W warsztacie jeszcze rozcinałem. To chyba też miałem gdzieś nagrane, to Wam pokażę. Rozcinałem jeszcze kilka belek. Aha, nie, sorry. To 195 było rozcinane na pół. Tutaj w warsztacie. Jedynym problemem dla mnie było ograniczenie długości, ponieważ takie 3,5 do 4 metrów, no max, bym wcisnął przed piłą, czyli na wejściu, i za tarczą na wyjściu, ale dłuższych materiałów już tam po prostu nie wcisnę, więc a można było to obrabiać dłuższe, no bo ta 95 na szerokość idzie u góry, oczep idzie na dole, jako murłata. Więc tutaj można walnąć było całą belkę, ile się da, nie? Czyli powiedzmy 13-metrową, ale ograniczenia w rozkroju, że tak powiem. Także jak sami widzicie, dzieje się dosyć sporo, bardzo, że tak powiem, aktywne wakacje się zapowiadają dla nas, bo to nie koniec. Zdradzę tylko, że jeszcze będziemy coś kombinować i jeszcze coś będziemy robić. Także duże przekroje, duże ilości drewna. Taka rozbudowa na tych wakacjach. Zapraszam do Hundegera i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Będę Wam pokazywał tutaj. Przepraszam, że nie nagrywam tutaj tych rzeczy na bieżąco, ale powiem Wam szczerze, fizycznie po prostu nie ma na to czasu. No muszę po prostu wziąć się za robotę i gonić z tym, a kamera by to wszystko po prostu spowalniała. Takie życie. Na razie, cześć. Dobra, dzisiaj jeszcze nagranie z ręki. Taka oto beleczka, prawie 7 metrów. Zacięcie, jeden zamek, drugi zamek, trzeci zamek i to jest końcówka belki, to jest pierwsza testowa, centymetr dłuższa. No i zobaczycie teraz, jak to powstaje. Na bieżąco, co robić, nie?
tym oto sposobem. Beleczki porobione. Więc trzeba było tutaj przyspieszyć i odpalić porządną maszynę. Tak to się dzieje. Nigdy się człowiek nie nudzi, nie? Na razie.